Witajcie! W dzisiejszym materiale opowiem Wam, jak działa kompresja dźwięku oraz w jaki sposób od zera stworzyłem własnego kodeka audio. Zapraszam do oglądania. Historia powstawania kodeka jest dosyć długa i zaczyna się w sierpniu 2023 roku. Wtedy to po raz pierwszy przetestowałem czata GPT, którego pewnie wszyscy kojarzycie. Wszedł on do użytku ponad pół roku wcześniej, ale z niego nie korzystałem. Jak znudziło mi się zadawanie głupich pytań, poruszyłem poważniejsze tematy. Zawsze chciałem wiedzieć, jak działa kompresja dźwięku. Jak to jest w ogóle możliwe, że plik o rozmiarze zmniejszonym kilkukrotnie względem oryginału brzmi identycznie jak oryginał. Nigdy nie miałem motywacji, żeby zacząć kopać te informacje, bo wyglądały na bardzo głęboko zakopane. A teraz nadarzyła się okazja, żeby to zrobić i się nie narobić. A przynajmniej tak mi się na początku wydawało. Razem z rzeczami, które wiedziałem, przybywało także rzeczy, o których wiedziałem tyle, że ich nie wiedziałem. A bez tej wiedzy ciężko o zrozumienie tematu. Każda nowa informacja zawierała w sobie kilka podtematów, które trzeba było zgłębić. W ten sposób kopałem coraz głębiej i głębiej, poświęcając na to całe godziny. Powoli zaczynam tworzyć sobie ścieżkę od surowych próbek dźwięku do gotowego skompresowanego pliku. Ścieżka bywała wyboista i miała na sobie wiele pytań, odpowiedzi na które trzeba było się domyśleć. Sam czat GPT tutaj nie wystarczał. Wspomagałem się dziesiątkami artykułów naukowych pobranych z internetu, które wtedy szczerze średnio rozumiałem. I nie chodzi tu o zrozumienie języka angielskiego. W zrozumieniu bardzo pomaga praktyka. Dlatego równolegle z wchłanianiem nowej wiedzy pisałem program testowy, który stał się później zalążkiem kodeka. Z tego niepozornego ziarenka po kilku miesiącach wyrosło prawdziwe bydlę. Po kilku przeróbkach mających na celu umieszczenie wielu skryptów programu w jednym pliku, okazało się, że ma on ponad 5000 linii. Nie korzystałem z żadnych bibliotek, wszystkie procedury niezbędne do kompresowania dźwięku napisałem własnoręcznie. Całą tą wiedzę pozyskałem z czata GPT, artykułów naukowych oraz programów tworzonych przez ludzi robiących to co ja. W skrócie wszystko samemu wykopałem z internetu. Nikt mnie tu za rączkę nie prowadził. Tworzenie kodeka wiązało się oczywiście z ciągłym słuchaniem przepuszczanej przez niego muzyki. Wsłuchiwałem się w najdrobniejsze szczegóły, szukałem artefaktów i sposobów na ich usunięcie. Dziennie potrafiłem odsłuchać nawet kilkadziesiąt utworów skompresowanych w różnym stopniu. Ile ich było łącznie w czasie pisania programu? No to pytanie chyba nie trzeba odpowiadać. Nabrałem takiej wprawy, że słyszałem najdrobniejsze dźwięki w tle i byłem w stanie określić skąd pochodzą. W wokalu słyszałem każdy wdech, każde najdrobniejsze mlaśnięcie czy zająknięcie. Kawałki swoich ulubionych wykonawców rozpoznawałem po pierwszej nutce. Oczywiście odsłuch to nie wszystko, ważne jest także analizowanie m.in. widma. W ten sposób nawet ktoś bez wyrobionego ucha będzie w stanie określić, jakiej jakości jest nagranie. A jeżeli już mówimy o wprawnym uchu, to po takim treningu słyszałem artefakty, które do muzyki wprowadza kompresja YouTube'a. I niestety przez tą kompresję podczas dzisiejszych odsłuchów usłyszycie dźwięk w trochę gorszej jakości niż słyszałem go ja. Po kilku miesiącach pracy nad kodekiem i odsłuchach, muzyki z YouTube'a słuchało mi się zwyczajnie źle. Szczególnie jeśli chodzi o perkusję i inne syczące tony. Wymieniłem sobie gwizdki w kolumnach na takie z wyższej półki i zacząłem wypalać własne płyty CD z nagraniami w przyzwoitej jakości. Ale możecie być spokojni, nie przerodziło się to w audiofilię. Minęło trochę czasu i moje ucho nie jest już tak wyrobione, jak było kilka miesięcy temu. Zaczęło się od głodu wiedzy, a skończyło na w pełni funkcjonalnym programie, który jakością pod pewnymi względami może konkurować z MP3. Mały kamyczek wywołał lawinę. Zastanówmy się teraz, w jaki sposób będzie działać kompresja dźwięku. Zacznijmy od punktu docelowego, czyli od odtwarzania. Audio zapisane w formie cyfrowej to są po prostu liczby. A my potrzebujemy tutaj analogowego sygnału, który podamy sobie na wzmacniacz albo słuchawki. Za konwersję cyfra-analog odpowiada przetwornik cyfrowo-analogowy. Na jego wejście podajemy wartości kolejnych próbek dźwięku, czyli tych liczb zapisanych w pliku. Natomiast na wyjściu otrzymujemy napięcie proporcjonalne do liczby na wejściu. Podając kolejne wartości na wyjściu będziemy otrzymywać zrekonstruowany sygnał analogowy. Te nowe wartości trzeba wystawiać odpowiednio szybko. Szybkość wystawiania jest nazywana częstotliwością próbkowania. Typowe wartości to np. 44,1 kHz lub 48 kHz, a w audio wyższej klasy 96 i 192 kHz. Przetwornik można zrealizować na wiele sposobów i dzisiaj potraktujemy go jako czarną skrzynkę. Nie musimy wiedzieć, co znajduje się w środku. Wiemy już, jak działa odtwarzanie i takim najbardziej naturalnym formatem pliku dźwiękowego byłby plik zawierający w sobie po prostu kolejne wartości próbek. Wartości, których w żaden sposób nie trzeba dekodować. Wystarczy je pobierać i wystawiać na przetwornik. Jest to najprostszy i najwygodniejszy sposób na odtwarzanie dźwięku. Robiłem tak na przykład w swojej karcie dźwiękowej i odtwarzaczu filmów na wyświetlaczu VFD. Mamy oczywiście format pliku, który umożliwia takie odtwarzanie. Jest to format WAV. Po 44-bajtowym nagłówku są po prostu surowe próbki dźwięku.
Tutaj mamy dźwięk dwukanałowy i w czasie odtwarzania jednocześnie wystawiam próbki zarówno dla kanału lewego, jak i prawego. Po nagłówku jest pierwsza próbka dla kanału lewego, której wartość jak widzicie wynosi -1, ponieważ na początku utworu jest cisza. Dalej będzie próbka pierwsza dla kanału prawego, która także ma identyczną wartość, potem jest próbka druga dla kanału lewego, a za nią próbka druga dla kanału prawego. I tak dalej, myślę, że teraz widzicie pattern. Natomiast w samym nagłówku pliku mamy informacje m.in. o częstotliwości próbkowania. W naszym przypadku 44,1 kHz. Zaletą formatu WAV jest prostota odtwarzania, natomiast wadą duży rozmiar pliku. Jeżeli częstotliwość próbkowania przemnożymy przez liczbę bitów przypadających na próbkę oraz jeszcze przez liczbę kanałów, to otrzymamy bitrate, czyli liczbę bitów potrzebną na każdą sekundę dźwięku. A bitrate bezpośrednio decyduje o rozmiarze pliku. Czyli co, żeby skompresować plik, trzeba zmniejszyć bitrate. Powiedzmy, że chcemy zmniejszyć rozmiar pliku 8-krotnie. Uzyskamy to przy częstotliwości próbkowania równej 11025 Hz, liczbie bitów na próbkę równej 8 oraz dwóch kanałach. Zrobimy teraz porównanie. Na początku usłyszycie oryginalny fragment utworu, później ten sam fragment przepuszczony przez mojego kodeka z taką nastawą kompresji, żeby bitrate wyniósł 8 razy mniej niż dla wave'a, a na końcu usłyszycie wave'a skompresowanego w sposób, który przed chwilą opisałem. Pomiędzy wersją nieskompresowaną a skompresowaną przez kodeka nie było słychać praktycznie żadnej różnicy, mimo że skompresowany plik był 8 razy mniejszy niż oryginał. Natomiast wave o pogorszonej jakości, żeby uzyskać tą 8-krotną kompresję, wyszedł po prostu fatalnie. Czyli nie tędy droga, kompresowanie plików w ten sposób to słaby pomysł. Jak w takim razie kodeki uzyskują tak dobrą kompresję? Wykorzystują one pewien fakt związany z psychoakustyką. Ludzkie ucho nie postrzega dźwięku w domenie czasu, tylko w domenie częstotliwości, jako zbitki dźwięków o różnej tonacji. Znacznie większe pole do popisu uzyskamy, jeśli przekonwertujemy dźwięk z domeny czasu na domenę częstotliwości, żeby przeanalizować, z jakich częstotliwości się składa. Zobaczmy, w jaki sposób dane są w tym kroku przetwarzane. Jeden kilkuminutowy plik to kilkanaście milionów próbek. I to na jeden kanał, czyli obrabianie wszystkiego naraz raczej nie wchodzi w grę. Dźwięk dzielimy na równe kawałki i przetwarzamy je jeden po drugim. Komputery bardzo lubią liczby będące potęgami dwójki. I w moim kodeku jeden fragment obejmuje 1024 próbki. Wzoruje się na MP3, gdzie mamy próbek 1152. Widzicie teraz przed sobą próbkę, o jakich numerach obejmuje dany fragment. Wydawać by się mogło, że teraz wystarczy brać po jednym fragmencie i przenosić go do dziedziny częstotliwości. Po konwersji bralibyśmy kolejny fragment, czyli tutaj od próbki 1024. Problem w tym, że na brzegach mogłyby wystąpić artefakty, ponieważ mamy sygnał na ostatniej próbce i nagle go nie ma, bo nie ma więcej próbek. W celu pozbycia się artefaktów ramkę dźwięku przemnaża się przez tak zwane okno. To taka symetryczna funkcja, która po środku jest równa 1, a na krańcach jej wartość jest bliska 0. Najprostszym oknem jest połówka zwykłej sinusoidy. Przemnażając każdą próbkę przez odpowiadający jej mnożnik z funkcji okna, uzyskujemy ramkę dźwięku, która na brzegach jest praktycznie wyciszona. Warto jeszcze wspomnieć, czym jest dziedzina czasu i dziedzina częstotliwości. W dziedzinie czasu podajemy, w jakim momencie pojawi się próbka o jakiej wartości. Natomiast w dziedzinie częstotliwości opisujemy, w jakim stopniu dana częstotliwość składa się na analizowaną przez nas ramkę dźwięku. Te informacje są dla nas bardzo istotne. Wracając do przetwarzania pliku, w jaki sposób wycinane są kolejne ramki. Na początku bierzemy ramkę z próbek od 0 do 1023. Przemnażamy przez funkcję okna i przenosimy do dziedziny częstotliwości. Kolejną ramkę bierzemy od próbki 512. W połowie zawiera ona w sobie to samo, co ramka poprzednia. Taki zabieg umożliwia płynne przechodzenie pomiędzy ramkami. Na brzegach są one ściszone.
Teraz przenosimy do dziedziny częstotliwości ramkę drugą, przesuwamy się do przodu o 512 próbek i wycinamy kolejną ramkę. Myślę, że już widzicie, w jaki sposób będą pobierane następne ramki. Wyjaśnijmy sobie teraz, dlaczego informacja o częstotliwościach składowych ramki jest taka ważna. Tak jak wcześniej powiedziałem, ludzkie ucho postrzega dźwięki jako zbitki różnych częstotliwości. Kluczową rolę odgrywa tutaj zagłuszanie jednych dźwięków przez inne. Takim zagłuszaczem będą piki w domenie częstotliwości, takie jak na przykład ten. Z każdym pikiem powiązana jest funkcja określająca, poniżej jakiego poziomu inne składowe częstotliwościowe nie będą słyszalne w obecności piku. Przykładowo niebieska składowa znajduje się poniżej zielonej linii i w obecności czerwonego piku w ogóle byśmy jej nie słyszeli. Pomarańczowa składowa się przebija, ale to nie znaczy, że czerwony pik na nią nie wpływa. Jej wypadkowa głośność obniży się i wyniesie tyle, ile jej wysokość mierzona od miejsca przecięcia zielonej linii. Doszliśmy wreszcie do sedna. Dzięki temu zagłuszaniu i przyciszaniu jedne składowe możemy kompletnie wyciąć, a inne zapisać z mniejszą precyzją. Tak, żeby zniekształcenia były poniżej poziomu słyszalności. Nie usłyszymy tych zniekształceń, a rozmiar pliku będzie mniejszy. Modyfikowanie składowych częstotliwości jest tutaj tak samo proste, jak zmienianie wartości próbek w dziedzinie czasu. Wracając jeszcze do zagłuszaczy, mogą być nim nie tylko piki, ale także szumy, czyli grupy, gdzie wartości składowych są zbliżone do siebie. Przed analizą zagłuszania, surowe wartości składowych częstotliwościowych trzeba przekształcić na decybele. Ale może najpierw zobaczmy, jak w praktyce realizowane jest przejście z dziedziny czasu na dziedzinę częstotliwości. Głównym elementem jest tutaj transformata MDCT. Wspominałem wcześniej o FFT, które też jest tu wykorzystywane, ale po kolei. XK to jeden ze współczynników składających się na widmo częstotliwości analizowanego przez nas dźwięku. Im większy jest dany współczynnik, tym więcej danej częstotliwości mamy w sygnale. W moim kodeku współczynników jest 512. Na pojedynczy współczynnik składają się wszystkie 1024 próbki dźwięku. Próbka jest tutaj oznaczona jako XN. I każda próbka przemnażana jest przez kosinusa, którego możemy tutaj potraktować jako taki generator częstotliwości wzorcowej. Na argument wewnątrz kosinusa ma wpływ numer wyliczanego współczynnika oraz numer próbki, na której się znajdujemy. Zmienna k ustala tutaj częstotliwość tej kosinusoidy, natomiast punkt, który na niej wybierzemy, określa zmienna n. Mamy oczywiście transformatę odwrotną, która nazywa się IMDCT. I od inverse. Wygląda praktycznie tak samo, z tą różnicą, że sumujemy po zmiennej k i mamy współczynnik normalizacji, który powinien wynieść 2 przez n, gdzie n to jest liczba współczynników w widmie. U mnie 512. Żeby zrozumieć temat, zerknijmy na kalkulator graficzny. Mamy tutaj analizowany przez nas przebieg składający się z 3 sinusoid. Częstotliwość i amplitudę każdej z nich możemy sobie regulować. Mamy tu jeszcze funkcję g, czyli generator wzorcowy. Cała filozofia polega na tym, że punkt z funkcji f przemnażamy przez odpowiadający mu punkt z funkcji g. Uzyskany w ten sposób sumy pokaże nam funkcja h. Im dalej w prawo jesteśmy na osi x, tym większa jest częstotliwość sinusoidy z funkcji g. Obejrzyjmy sobie wykres funkcji h. Mamy na nim 3 takie piki. 3, czyli dokładnie tyle, z ilu sinusoid składa się analizowany przez nas przebieg. I jak będziemy teraz zmieniać częstotliwości tych sinusoid, piki będą się przesuwać. Pierwszy pik ma współrzędną x-ową 1,6 i jakoś dziwnym trafem nastawa częstotliwości tej składowej też wynosi 1,6. Jak przestawimy teraz częstotliwość drugiej składowej, to położenie piku znowu pokrywa się z nastawą. Funkcja h nie tylko nam pokazuje, z jakich częstotliwości składa się przebieg wejściowy, ale także jak intensywne są te częstotliwości. Zmieniając amplitudy, zmieniamy wysokość pików. Jak widać, wykrywanie obecności danej częstotliwości w przebiegu wcale nie jest takie trudne. Wystarczy przemnożyć przebieg przez częstotliwość, którą chcemy wykryć. Mam tu oczywiście na myśli sinusoidę o interesującej nas częstotliwości. Przejdźmy teraz do programu testowego. Mamy tutaj transformatę MDCT napisaną z definicji oraz jej odwrotność. MDCT przyjmuje na wejście 1024 próbki dźwięku i zwraca 512 współczynników widma i MDCT przyjmuje na wejście właśnie te współczynniki, a na wyjściu wypluwa 1024 próbki dźwięku. Ale zaraz, jak to z 512 wartości robi 1024? Przecież nie mogą być one unikatowe, bo to by oznaczało, że możemy z tych 512 zrobić 256, później 128 i tak dalej. Za chwilę wyjaśnimy sobie, jak to działa. Tymczasem mamy tu jeszcze funkcję okna oraz funkcję używaną w końcowym etapie rekonstrukcji sygnału. Prześledźmy teraz przejście z dziedziny czasu na dziedzinę częstotliwości, a potem rekonstrukcję z powrotem do dziedziny czasu. Na początku wycinamy dwie ramki w sposób opisany wcześniej. Pierwsza połowa ramki drugiej zawiera te same próbki, co druga połowa ramki pierwszej. Następnie obydwie ramki przemnażamy przez okno. I teraz przepuszczamy je przez MDCT. Dla każdej ramki uzyskujemy widmo mające 512 współczynników. Dźwięk skompresowany zapisujemy właśnie jako to widmo.
Musimy oczywiście wcześniej zdecydować, które współczynniki wycinamy, które kodujemy z mniejszą, a które z większą precyzją. O tym będzie bardziej szczegółowo w dalszej części filmu. A teraz prześledźmy przejście z widma na dźwięk. Na początku przepuszczamy widmo przez IMDCT. Uzyskujemy jakieś próbki dźwięku, które nie są jeszcze rekonstrukcją sygnału. Próbek jest 1024, ale nie są one unikatowe. Żeby zrekonstruować sygnał, obydwie ramki przepuszczamy przez funkcję okna, a następnie z każdej wycinamy po połowie, aby następnie zsumować te połowy ze sobą i uzyskać 512 próbek oryginalnego sygnału. Wydaje się to stratne, bo z 1536 unikatowych próbek uzyskujemy tylko 512. Ale weźcie pod uwagę to, że ta dolna ramka, która była tu używana, w następnym cyklu będzie wykorzystywana jako górna. I wtedy z 2048 próbek uzyskamy 1024. Potem będzie 1536 z 2560 i tak dalej. W granicy ten ułamek zbliża się do jedynki. Po przejściu na dziedzinę częstotliwości wcale nie musimy zapisywać widma. Możemy je przetworzyć i od razu zdekodować. Pozwoli nam to na zbudowanie różnych efektów audio. Pierwszą trywialną operacją, na którą wpadłem, było przesunięcie całego widma w lewo. W ten sposób. Okazało się, że z utworów przetworzonych w ten sposób robi się po prostu kaszana. Brzmi to komicznie i myślę, że miałby potencjał w przeróbkach. A zresztą posłuchajcie sami. Na początku oryginalny kawałek, żebyście mieli punkt odniesienia. You would hide me from the light, keeping me in check all day. Why I got a bedtime when you stay out late. A teraz to samo przepuszczone przez mój prosty efekt. You would hide me from the light, keeping me in check all day. Why I got a bedtime when you stay out late. Always waiting on my tongue all day. All day. All day. All day. All day. I'm watching off your touch. Finally waking up. Jedną prostą operacją, przesunięciem widma, uzyskaliśmy takie ciekawe rezultaty. Wracając jeszcze do tego, co widzicie przed sobą. Po co tak właściwie wycinać dwie ramki, przetwarzać je, później jeszcze wycinać jakieś fragmenty i sumować ze sobą? Nie można użyć innej transformaty i przetwarzać ramki niezależnie? Można, ale sposób przetwarzania opisany przeze mnie umożliwia płynne przechodzenie pomiędzy ramkami. Przy niezależnych ramkach wartości próbek na brzegach by się nam rozjeżdżały i słyszelibyśmy trzaski. Przejdźmy teraz do kolejnego etapu naszej podróży. Uruchomimy program, który zrobi dokładnie to samo, co przed chwilą opisywałem. Przekształcimy dźwięk na widmo, a potem widmo z powrotem na dźwięk. Odpalam w konsoli ten kod, który przed chwilą widzieliście i w wyniku dostajemy dwie tablice. W jednej mamy oryginalne próbki, a w drugiej próbki zdekodowane. Od razu widać, że wartości są identyczne. Różnią się dopiero na którymś tam miejscu po przecinku, z powodu ograniczonej precyzji liczb zmiennoprzecinkowych. Obejrzyjmy sobie teraz kilka rzeczy, na początek wejściowe próbki audio. Tak wygląda fragment przetwarzanego przez nas dźwięku. A tak na marginesie ten program, który teraz widzicie, to też moja robota. I bardzo pomógł mi przy tworzeniu kodeka. Zobaczmy teraz, jak wyglądają próbki przepuszczone przez funkcję okna. W porównaniu do oryginalnej ramki, tutaj wartości na brzegach stopniowo maleją. To teraz spójrzmy na widmo tej ramki. Widzimy, że dominują tutaj niskie częstotliwości. Czego w sumie można się spodziewać, patrząc na przebieg? Po przejściu z widma z powrotem na próbki widzimy, że ewidentnie nie wygląda to tak samo jak ramka wejściowa. Mamy tutaj takie jakby symetrię, ponieważ jedynie 512 wartości jest unikatowych. Może dodanie takich linii pomoże Wam zauważyć, co się powtarza. A jak dalej tego nie widzicie, to dajcie mi chwilę, zaraz się wszystko rozjaśni. Wrzucimy to sobie do Painta, przerzucimy o 180 stopni i teraz widać czarno na białym, że mieliśmy do czynienia ze zdublowanymi wartościami próbek. Przebieg po lewej przerzucimy o 180 stopni zarówno w pionie, jak i w poziomie. I tutaj także nam się to pięknie pokrywa. Jedynie 512 wartości jest unikatowych. Tyle samo, ile unikatowych wartości mieliśmy na wejściu funkcji. Po przepuszczeniu tych wartości przez okno wyglądają one tak. I jeszcze porównanie z tym, co było przed oknem. Teraz po zsumowaniu obydwu takich ramek, w końcu uzyskujemy przebieg taki sam jak oryginał. Ale jest jeden duży problem, o którym do tej pory nie mówiłem. Algorytm MDCT napisany z definicji wlecze się jak ślimak.
No spójrzcie na niego, przy przetwarzaniu 1024 próbek trzeba ponad 500 000 razy wyliczyć kosinusa i wykonać ponad 1 000 000 mnożeń. To jest po prostu dramat. Przez co najmniej miesiąc z przerwami walczyłem o poprawę sytuacji. Słyszałem, że można zaimplementować MDCT przy użyciu szybkiej transformaty Fouriera. ChatGPT temu wyzwaniu nie podołał i ja początkowo też nie. Pomimo wykopania całej masy artykułów uniwersyteckich. Aż w końcu pewnego dnia udało się dokopać do złota. Znalazłem nakładkę na FFT, pozwalającą na uzyskanie szybkiego MDCT. Całość była napisana w C. Wcześniej przygotowałem sobie FFT, które co prawda cały czas było rozgrzebane, ale już przynajmniej przepisane z C na JavaScript. A potem było już z górki. Szybkie posklejanie kilku puzli, optymalizacja i powstały dwie niezbyt długie, ale jakże ważne funkcje. Były to kamienie milowe. Możliwe, że bez nich nie oglądalibyście dzisiejszego materiału. Zmianę w szybkości działania można było porównać do przesiadki z roweru na rakietę kosmiczną. Pozostał nam ostatni element tej całej kodekowej układanki. Zobaczymy, w jaki sposób są podejmowane decyzje o tym, które częstotliwości można wyciąć z widma albo zakodować z mniejszą precyzją, jednocześnie nie tracąc na jakości dźwięku. Na początku przekształcamy wartości współczynników w widmie na skalę logarytmiczną. Ludzkie ucho postrzega natężenie dźwięku w sposób logarytmiczny. Od tej pory będziemy pracować na decybelach. Jak mamy już współczynniki widma przekonwertowane na decybele, to wyłaniamy te najsilniejsze, które potencjalnie mogą zagłuszyć inne. Wcześniej mówiłem, że funkcja określająca moc zagłuszania obejmuje całe widmo. Ale nie jest to do końca prawda. Widmo dzieli się na pasma, które stają się coraz szersze wraz ze wzrostem częstotliwości. Wykres, który teraz widzicie, pokazuje, jakie częstotliwości obejmuje dane pasmo. Prawy górny róg to pasmo 24, trochę niżej na lewo jest 23 i tak dalej. Współczynnik znajdujący się w danym paśmie najmocniej będzie zagłuszał inne współczynniki z tego pasma. W pasmach obok moc zagłuszania będzie stopniowo malała. Po prostu tak działa ucho. Podczas analizy zagłuszania zasięg działania współczynników uznanych za zagłuszacze jest ograniczany do zielonego obszaru, którego położenie oczywiście różni się w zależności od położenia współczynnika. W wyniku analizy otrzymujemy dane o wypadkowej głośności każdego ze współczynników. Macie teraz przed sobą wykres żywcem wycięty z kodeka. Dla każdego współczynnika podana jest wypadkowa głośność w decybelach. Inaczej mówiąc, głośność przez nas odczuwana. Tam, gdzie wartość jest mniejsza bądź równa 0, współczynnik można wyciąć, bo i tak go nie usłyszymy. Oczywiście tylko teoretycznie. Nie da się zamodelować wszystkich uszu jednym modelem. W zależności od nastawy jakości, kodek ucina współczynniki odpowiadające najwyższym częstotliwościom. Tutaj zakres widma został przycięty do około 17 kHz. Teraz współczynniki są dzielone na grupy. Domyślnie 8 współczynników jest grupowanych ze sobą i każdej grupie przypisywana jest wartość najgłośniejszego współczynnika, który się w niej znajduje. Mam na myśli oczywiście wypadkową głośność w decybelach. Możemy teraz podjąć decyzję, na ilu bitach zakodować każdą grupę. Dla ułatwienia przyjmiemy, że każdy bit dodaje nam 6 dB. Wystarczy podzielić głośność przypisaną każdej grupie przez 6 i zaokrąglić to w górę, żeby obliczyć, jaka liczba bitów będzie dla danej grupy wystarczająca. Wykres ilości bitów wyliczony w ten sposób bardzo mocno przypomina wykres głośności. Na razie liczby są dosyć spore, w większości powyżej 10 bitów. Żeby uzyskać przyzwoitą kompresję, trzeba je zmniejszyć. Przedtem wyliczamy jeszcze teoretyczną liczbę bitów potrzebną do zakodowania współczynników. Teraz zmniejszamy liczbę bitów przypisaną grupie w zależności od nastawy jakości. Tutaj nastawa była dosyć niska i w większości liczba bitów spadła do minimum, czyli do 2. Zmniejszamy także teoretyczną liczbę bitów wcześniej wyliczoną, zamiast ją wyliczać na podstawie tych nowych danych. Dzięki temu uzyskamy nadwyżkę bitów, którą będzie można później rozdzielić pomiędzy najgłośniejsze grupy. Bity są pomiędzy grupy rozdzielane w kilku krokach, a ograniczenie co do ich ilości ustala przed chwilą zmniejszona teoretyczna liczba bitów. Grupy, które dostaną bity w pierwszej kolejności, mają największe szanse na otrzymanie wystarczającej ich ilości. Dlatego na początku bity są przydzielane grupom po lewej. W odbiorze dźwięku najważniejsze są niższe częstotliwości, a potem bity są rozdzielane pomiędzy resztę grup, zaczynając od grupy najgłośniejszej. Te minimalne liczby bitów, które teraz widzicie, zostaną przydzielone grupom prawie na pewno. Wyjątkiem będzie tu skrajnie niska nastawa jakości. Po rozdzieleniu wszystkich bitów możemy przejść do kolejnego kroku, czyli kwantyzacji. Zapominamy o decybelach, będziemy kodować surowe wartości współczynników widma. Najłatwiej tłumaczy się na przykładach. Dlatego mamy tutaj przykładową grupę składającą się z 8 wartości współczynników. Powiedzmy, że chcemy ją zakodować z 7-bitową precyzją. Oznacza to, że zakodowane wartości będą wyglądały następująco. Mamy tutaj bit znaku oraz 6 bitów wartości. Będziemy wpisywali wartość bezwzględną liczby pomniejszoną o 1. Przed bitem znaku stoi jeszcze jeden bit, tutaj nie pokazany. Jeśli jest wyzerowany, cały współczynnik ma wartość 0.
i składa się tylko z tego jednego bitu. Natomiast jeśli bit jest ustawiony, mamy pewność, że wartość jest niezerowa. I wtedy 0 w polu absolute value oznacza 1. Jest tylko jeden problem. W polu 6-bitowym możemy zapisać wartości od 0 do 63. A my tu potrzebujemy zapisywać całe tysiące. Wartości trzeba przeskalować względem największej. Idealna wartość skalująca wynosi tyle. Jest to tak zwany scale factor. Musimy ustawić go na jedną z wcześniej przygotowanych wartości, dostępnych w tablicy stałych. Najbliższa dostępna wartość wynosi tyle. I teraz wszystkie współczynniki przemnożymy przez tą liczbę. Po zaokrągleniu wyniku otrzymamy liczby mieszczące się na 6 bitach, a po zakodowaniu wyglądają one tak. Podświetlę Wam jeszcze bity znaku oraz bity wartości. Przed bitem znaku stoi wcześniej wspomniany bit, decydujący o niezerowości współczynnika. W ten sposób kodowane są wszystkie grupy współczynników z widma ramki dźwięku. Oprócz samych współczynników trzeba jeszcze zakodować informacje kontekstowe. Chodzi tu głównie o liczbę użytych bitów oraz indeks w tablicy stałych, spod którego wzięliśmy współczynnik skalujący. Z ramek utworzonych w ten sposób tworzymy cały skompresowany plik audio. Pliki wypluwane przez mój kodek mają rozszerzenie .dac i na chwilę obecną można je rozkodować jedynie samym kodekiem. W planach cały czas jest przenośny odtwarzacz tych plików, napędzany np. STM32. I już nie będę się rozgadywał, w jaki sposób te pliki dokładnie są tworzone, powiem tylko, że zastosowałem tam kilka rozwiązań pozwalających na zmniejszenie końcowego rozmiaru pliku. M.in. kodowanie informacji kontekstowej w sposób różnicowy. Zamiast podawać wartość, podajemy różnicę pomiędzy poprzednią a aktualną ramką. Dekodowanie pliku nie jest jakoś specjalnie trudne i podczas debugowania byłem w stanie zrobić to na papierze. Serio, drukowałem sobie zera i jedynki i odczytywałem wartości współczynników w widmie. Jestem prawie pewien, że złożoność obliczeniowa tego procesu jest niższa niż w przypadku MP3. Wyjaśnijmy teraz nazwę kodeka. Dlaczego tak właściwie nazywa się DAC, czyli Dynamic Audio Codec, dynamiczny kodek audio. Chodzi tutaj o to, że liczba bitów przeznaczonych na daną ramkę nie jest w żaden sposób z góry ustalona. W przypadku MP3 przed kodowaniem wybieramy bitrate 64 kilobity na sekundę, 128 kilobitów na sekundę itd. Tutaj bitrate zależy od nastawy jakości i od zawartości samego pliku z dźwiękiem. W MP3 bitrate każdej ramki jest praktycznie stały, a tutaj bitrate może się pomiędzy ramkami zmieniać od kilkunastu do kilkuset kilobitów na sekundę. Kilkanaście kilobitów może być dla dźwięku będącego pojedynczą sinusoidą, a do kilkuset może podskoczyć przy bardzo złożonej części utworu. Pomimo tych bardzo dynamicznych zmian jakość cały czas będzie taka sama. Kodek używa tylu bitów, ile faktycznie potrzeba. Jeśli chodzi o inne parametry, to nasz DAC działa nawet z ekstremalnymi częstotliwościami próbkowania. Przeszedł test nie tylko z próbkowaniem 1 kHz, ale także 1 MHz. Natomiast MP3 wspiera tylko niektóre częstotliwości z przedziału 8 kHz, 48 kHz. DAC-iem możemy zakodować plik mający aż 256 kanałów. Z kolei MP3 wspiera jedynie stereo. MP3 posiada kilka niepotrzebnych bloków, m.in. filtr pasmowy, które są zachowane tylko dla wstecznej kompatybilności. W DAC-u takich rzeczy nie mamy i jest on dużo lżejszy obliczeniowo. Są jednak obszary, w których to MP3 wygrywa. M.in. pozwala na dodanie do utworu okładki albumu, a DAC wspiera tylko metadane tekstowe. Ale przyznacie, że najważniejsze jest tutaj jednak brzmienie. I chyba już najwyższy czas to brzmienie zaprezentować. Następna stacja, muzyczka. Na początku wypada opowiedzieć o samym interfejsie kodeka. Na samej górze mamy pole od ładowania plików, a poniżej jest suwak od nastawy jakości. Przy nastawie na 100 kompresja jest praktycznie bezstratna. Natomiast nastawa na 0 powoduje ponad 100-krotną kompresję. Najczęściej jakość ustawia się w zakresie od 10 do 30. Obok suwaka jest przycisk, którym rozpoczynamy kompresowanie pliku. A poniżej mamy pasek postępu oraz przyciski pozwalające na pobranie wersji skompresowanej oraz od razu na miejscu zdekodowanej. Na prawo jest pole na metadane tekstowe. Dalej mamy sekcję Advanced, w której znajdują się m.in. przyciski sterujące podglądem skompresowanego pliku w czasie rzeczywistym. A ten suwak poniżej odpowiada za nastawę dynamiki. Jest to odstęp pomiędzy najgłośniejszym a najcichszym zakodowanym dźwiękiem. Żeby nastawy suwaków były brane pod uwagę, musi świecić się kontrolka przy suwaku. Z kolei ten suwak ustawia najwyższą kodowaną częstotliwość. Częstotliwości powyżej nastawy będą wycinane. Suwakiem obok możemy na sztywno ustawić górną granicę liczby bitów przypadających na jedną ramkę, a suwak obok może ustawić dolną granicę liczby bitów. Ostatni suwak wybiera górny zakres częstotliwości, które zawsze będą kodowane jako pierwsze. W polu Transient Sensitivity ustawiamy,
czułość wykrywania tzw. transientów. Im wyższa nastawa, tym lepiej wykrywane są dźwięki, które ciężko zakodować. Należą do nich m.in. gwałtownie pojawiające się syki albo trzaski. Przykładowo nagłe uderzenie w perkusję. Wykrycie takiego dźwięku pozwala lepiej go odwzorować. Poniżej możemy wybrać rozmiar grupy współczynników w widmie. A ostatnie pole ustala, jak często pojawiają się tzw. ramki kluczowe, w których wyjątkowo stosowane jest kodowanie bezpośrednie, zamiast różnicowego. Kontrolka Adaptive Allocation pozwala zmienić sposób rozdzielania bitów pomiędzy współczynniki. Wyłączenie tej opcji wymusza przydzielenie tylko 2 bitów dla każdej grupy. Pozwala to zakodować szerszy zakres częstotliwości, ale z niższą jakością. Ostatnim elementem jest monitor bitrate'u, w którym, jak sama nazwa wskazuje, możemy sobie podejrzeć aktualny bitrate, czy to podczas kompresowania, czy podglądu w czasie rzeczywistym. Ale wrzućmy w końcu do tej maszynki jakąś muzyczkę. Na początku poleci kawałek stworzony przez jednego z moich widzów. Puszczę go, a wy bacznie się wsłuchujcie i obserwujcie suwaki. Z mojej strony będzie 0 gadania. Porównajmy teraz jedną z pierwszych wersji oraz ostateczną wersję kodeka. Posłuży nam do tego krótki kawałek pobrany z kanału pana Adama Śmiałka. Na początku usłyszycie oryginał, żeby mieć punkt odniesienia. Teraz poleci to samo, ale skompresowane przez pierwsze wersje kodeka. Liczba bitów na ramkę na sztywno ograniczona do 200. Teraz ograniczenie bitów te same, ale ostateczna wersja kodeka.
Teraz mamy starą wersję kodeka, ale ograniczenie bitów ustawione na 500. I na koniec porównanie ostateczna wersja z tą samą nastawą ograniczenia. Jak już porównujemy, to może zrobimy pojedynek pomiędzy DAC-iem a MP3. Mamy tutaj kawałek oryginalny, kawałek skompresowany przez MP3 z bitrate'em 64 kilobity na sekundę oraz kawałek z takim samym wypadkowym bitrate'em skompresowany przez DAC-a. You would have me from the light, keeping me in check all day. Why I got a bedtime when you stay out late. Always biting on my tongue, never in a sexy way. On my tongue, never in a sexy way. Always biting on my tongue, never in a sexy way. Stuck on my words just like duct tape. Ooh, I'm finally waking up. Ooh, I'm washing up your touch. Don't need your love. I'm washing up your touch. Don't need your love. I'm washing up your touch. Don't need your love. Cause I got me and she gon' be alright. Tough luck. You're on your knees cause now you see that I'm okay. So watch me dance, oh watch me dance all day, yeah, 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 yeah. All day, yeah, 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 yeah. All night, all day. Watch me dance, oh watch me dance all night, all day. Watch me dance, oh watch me dance, oh I'm okay. So watch me dance, oh watch me dance all day, yeah, 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 yeah. All day, yeah, 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 yeah. I've never seen my phone light up, keep on getting love all day. I've never been hurt by the smile on my face. Now that I got my freedom, I know that I never ever needed you, you. I'm finally waking up. Ooh, I'm washing up your touch. Ooh, I'm finally waking up. Ooh, I'm washing up your touch. I'm washing up your touch. Ooh, I'm finally waking up. Ooh, I'm washing up your touch. Ooh, I'm finally waking up. I'm washing up your touch. I'm finally waking up. I'm washing up your touch. I'm finally waking up. Wydaje mi się, że tutaj DAC lepiej sobie poradził z wokalami i wyższymi tonami. Są oczywiście kodeki, które rozkładają zarówno DAC-a, jak i MP3 na łopatki. Przykładowo kodek Vorbis, ten od plików .ogg. You would have me from the light. 64, a dokładniej 66 kilobitów na sekundę z Vorbisa brzmi naprawdę dobrze. MP3 i DAC wymiękają. Never in a sexy way. Stuck on my words just like duct tape. All day. Watch me dance, oh watch me dance all night. All day. Watch me dance, oh watch me dance, oh I'm okay. So watch me dance, oh watch me dance. Puśćmy jeszcze jeden utwór skomponowany przez jednego z widzów.
best of me. Headstrong, but you beat the rest of me. Either love me, let me know, or set me free. Baby, you could let me go, I'll never leave. Like clockwork, always right on time. Fall in love with the one inside's my favorite. Kinda deja vu when I wake up next to you. I see a pattern with you and me, you and me. I see a pattern that we repeat. It doesn't matter, 'cause you're such a bad one. Oh, first we break it up, then we run it right back. Love to break it up, then we run it right back. I see a pattern with you and me, you and me. I see a pattern that we repeat. It doesn't matter, 'cause you're such a bad one. Oh, first we break it up, then we run it right back. Love to break it up, then we run it right back. When it's late and you're playing me hot and cold, hot and cold. We forget the advice that we've been told. We've been told, like a rerun. I know I've seen this episode, but we still never seem to crack the code. Crack the code. Like clockwork, always right on time. Fall in love with the one inside's my favorite. Kinda deja vu when I wake up next to you. I see a pattern with you and me, you and me. I see a pattern that we repeat. It doesn't matter, 'cause you're such a bad one. Oh, first we break it up, then we run it right back. Love to break it up, then we run it right back. I see a pattern with you and me, you and me. I see a pattern that we repeat. It doesn't matter, 'cause you're such a bad one. Oh, first we break it up, then we run it right back. Love to break it up, then we run it right back. I see a pattern with you and me, you and me. I see a pattern that we repeat. It doesn't matter, 'cause you're such a bad one. Oh, first we break it up, then we run it right back. Love to break it up, then we run it right back. I see a pattern with you and me, you and me. I see a pattern that we repeat. It doesn't matter, 'cause you're such a bad one. Oh, first we break it up, then we run it right back. Love to break it up, then we run it right back. Turn off the lights. Czekajcie, gdzieś tu miałem światełko na ryby. Something's wrong. Chwila, zapalę flarę! Panie kapitanie, to ja! O, żeż ty... Uwaga, stacja końcowa. Prosimy o opuszczenie pociągu.